Serdecznie zapraszam do odcinka 101 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 38. W poprzednim 100. odcinku opowiedziałem o poszukiwaniach archeologicznych Sodomy i Gomory. W tym odcinku opowiem o przodkach Amorytów. Według oficjalnych źródeł Amoryci byli ludem semickim spokrewnionym z Kananejczykami. Zobaczmy, jak dalece twierdzenie to jest zgodne z prawdą. Aby tego dokonać, posłużmy się informacjami ze Starego Testamentu, a dokładnie Księgi Rodzaju. Według Biblii Noe i jego rodzina byli jedynymi ludźmi, którzy przeżyli potop. Noe miał 3 synów, Sema, Chama i Jafeta. Zgodnie z Księgą Rodzaju, po potopie wszyscy ludzie na ziemi byli potomkami 3 synów Noego. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie. Semitami będą więc potomkowie Sema, czyli na przykład Abram, późniejszy Abraham, czy jego syn Izaak. Od Sema będą pochodzili Hebrajczycy, Izraelici czy Żydzi. Wiemy również, że Żydzi pochodzili z koczowniczego plemienia Habiru, znajdującego się na wschód od rzeki Eufrat, gdyż przybyli do Kanaanu zza tej rzeki. Można więc przyjąć, że plemiona Sema zasiedliły tereny na wschód od Eufratu. Jednakże wśród plemion Habiru, oprócz Semitów, były również plemiona innego ludu, zwanego Hurytami. Huryci wywodzili się z ludów zamieszkujących Wyżynę Armeńską i założyli państwo Mitani, które zostało zniszczone w XIV wieku przed naszą erą przez władcę Chetytów, Supilulium I. Huryci utrzymywali dobre stosunki z egipskimi faraonami, Amenhotepem III i Amenhotepem IV Echnatonem. Ostatecznie zarówno Huryci, jak i ich wrogowie Chetyci zostali pokonani przez tak zwane ludy morza w XII wieku przed naszą erą. Ludy morza były wojowniczymi grupami ludzi bliżej nieznanego pochodzenia. Wojownicy ludów morza nie tylko pokonali Hurytów i Chetytów, ale zagrażali na przełomie XIII i XII wieku potędze egipskich faraonów. Ludy morza doprowadziły również do upadku kultury mykeńskiej w Grecji, destabilizacji rejonu wysp Morza Egejskiego, Krety i Cypru. Wróćmy do potomków Sema. W Biblii możemy przeczytać, że również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. Dla przypomnienia, plemiona Habiru były przedstawiane w starożytnych inskrypcjach jako włóczędzy i rabusie, zaciężni wojownicy, słudzy i niewolnicy oraz kupcy i handlarze. Wydaje się, że ta charakterystyka ludów semickich została wiernie przeniesiona na ich współczesnych potomków. Kolejnym synem Noego był Jafet, który miał 7 synów. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Biblia podaje również ciekawą informację o potomkach 2 synów Jafeta, Gomera i Jawana. Synowie Gomera: Aszkanas, Rifat i Togarma. Synowie Jawana: Elisza, Tarszisz, Kitim i Dodanim. Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Wygląda na to, że Żydzi aszkenazyjscy są potomkami Jafeta poprzez syna Gomera o imieniu Aszkanas, ale w pewnym momencie historii musiało dojść do wymieszania krwi potomków synów Noego, Sema i Jafeta.
Syn Noego, Jafat, miał syna o imieniu Kitim. Od imienia Kitim pochodziła prawdopodobnie nazwa miasta Kition, znajdującego się w starożytności na współczesnej wyspie Cypr. Według Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, pochodzącego z rodu kapłańskiego Joariba w Izraelu, Żydzi używali nazwy Chetim w odniesieniu do wyspy Cypr. Przypuszczenia te potwierdza Księga Rodzaju, według której potomkowie Gomera i Jawana byli mieszkańcami wybrzeży i wysp. Poszukajmy więc przodków Amorytów wśród potomków Chama. W Księdze Rodzaju czytamy: synowie Chama, Kusz, Misraim, Put i Kanan. Z kolei synami Kusza byli Seba, Hawila, Sapta, Rama i Sapteka. Biblia wspomina o jeszcze jednym synu Kusza o imieniu Nimrod. Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akad i w Kalne, w kraju Shinar. Biblia nie wspomina, że Nimrod był budowniczym wieży Babel, ale jedynie, że był pierwszym władcą miasta Babel. Jednakże tradycja żydowska przypisuje dzieło budowy wieży Babel właśnie Nimrodowi. Potwierdza to również wspomniany wcześniej żydowski historyk z I wieku naszej ery Józef Flawiusz, który pisze o Nimrodzie w dawnych dziejach Izraela. Stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny. Sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciw niemu poradzić. Zbuduje wieżę wyższą niż zdoła dosięgnąć woda i pomści nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom Nimroda, uległość wobec Boga uważając za niewolę. Zaczęli budować wieżę i wieża dźwigała się w górę nadspodziewanie szybko. Według żydowskiego historyka Nimrod był despotą, który odgrażał się Bogu, że poradzi sobie z następnym potopem. Co więcej, budowa wieży Babel przez Nimroda miała być zemstą dokonaną na Bogu za zagładę jego przodków. Jednakże w opisie Flawiusza występuje pewna sprzeczność, a mianowicie pisze on, że poddani Nimroda z ochotą przystąpili do budowy wieży, co zaprzecza całkowicie twierdzeniu, że Nimrod był dla nich despotą. Flawiusz nie podał również źródeł, na których oparł swoje dzieło, a na dodatek Biblia wcale nie wspomina o Nimrodzie, despocie, ale wręcz przeciwnie, wychwala jego zalety. Poza tym w Biblii przedstawiona jest przede wszystkim historia ludu wybranego i powstaje pytanie, dlaczego Boga miałyby rozgniewać czyny pogan, którzy w Niego nie wierzyli? Dlaczego więc Flawiusz w swoim dziele historycznym oczernił właśnie Nimroda? Takie działanie mogłoby mieć sens tylko w jednym przypadku, gdyby Nimrod nie był Semitą, bo wówczas gniew Boga na budowniczych wieży Babel nie dotyczyłby narodu wybranego. Według Biblii Nimrod był synem Kusza, a ten z kolei synem Noego, Chama, co wskazuje, że nie był on Semitą i co idealnie pasuje do narracji historycznej Józefa Flawiusza. Kolejnym synem Chama był Misraim, który miał jako potomstwo Ludim, Anamim,
Lechabim, Naftuchim, Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci. Dowiadujemy się więc, że Filistyni, zaciekli wrogowie Izraelitów, byli potomkami syna Noego, Chama, a więc nie byli Semitami. Na koniec dochodzimy do syna Chama o imieniu Kanan. Kanan zaś miał synów, pierworodnego Sydona i Heta, a ponadto Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Hiwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się. Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy. Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów. Podsumowując, Amoryci bez wątpienia byli spokrewnieni z Kananejczykami poprzez Kanana, syna Chama, ale nie byli związani więzami krwi z ludami semickimi, pochodzącymi od Sema, syna Noego. Oczywiście nie można wykluczyć, że w pewnym okresie doszło do małżeństw mieszanych pomiędzy potomkami wszystkich trzech synów Noego. I trudno dziś jednoznacznie określić pochodzenie współczesnych narodów zamieszkujących tereny Bliskiego Wschodu. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofi.tu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 101, w którym opowiedziałem o synach Noego, Semie, Chamie i Jafecie oraz ich potomkach. Serdecznie zapraszam do odcinka 102 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 39.